Londyn na kanale podróżniczym. Ktoś by powiedział głupota. 1 milion Polaków tutaj mieszka. Każdy z nas ma tutaj brata, siostrę, wujka, córkę, znajomego. Każdy tutaj był albo bywa co najmniej raz w roku lub nawet częściej. Czy Londyn skrywa jeszcze cokolwiek przed Polakami? Skrywa. I to wiele. Tylko pod ziemią. Londyńskie metro to potężny system komunikacji. 11 linii, 270 stacji, 5 milionów pasażerów obsługiwanych dziennie, 1 400 milionów rocznie. To także 402 km tras. Jest to system niezbędny do sprawnego funkcjonowania jednego z największych miast na świecie. Już w 1830 roku włodarze miasta wpadli na pomysł budowy podziemnej kolejki, która miała ułatwić robotnikom dojazd do pracy. W 1854 dano pozwolenie na budowę pierwszego na świecie metra, które zostało otwarte 9 lat później, w 1863 roku. Zaczynała swoją trasę wówczas stąd, ze stacji Paddington, a kończyła swoją trasę tutaj, na Farrington, choć właściwie był to ruch wahadłowy. Już pierwszego dnia kolej przewiozła 38 000 pasażerów, okazując się ogromnym sukcesem. Musiała nawet pożyczać wagony od innych pociągów. Była to zwykła lokomotywa parowa z drewnianymi wagonami, więc można sobie wyobrazić, jaka atmosfera panowała w ciasnych podziemnych tunelach. Kolejny odcinek metra otworzyła Metropolitan and District Railway. Prowadziła ona stąd, z South Kensington, do Westminsteru. Co ciekawe, te pierwsze odcinki metra budowane były tuż pod poziomem gruntu, dlatego dzisiaj wydaje się, jakby były one po prostu na powierzchni. Ale niektóre stacje, jak ta na Piccadilly Line, położone są głęboko pod ziemią, nawet do kilkudziesięciu metrów. Zobaczmy, ile trzeba przebyć, aby wyjść na powierzchnię ze stacji Holborn. I dopiero wyjście na zewnątrz. Ale wracając do naszej historii, w 1884 roku District Railway zakończyła budowę Circle Line, która otaczała ówczesny Londyn. W kolejnych latach doszło do rozgałęzień do m.in. Uxbridge, Wimbledonu czy Ealing. Pod koniec XIX wieku londyńskie metro miało już 80 km tras. Następne linie, Central Line and Waterloo Line, były już napędzane elektrycznie. Z czasem pociągi napędzane parą stawały się coraz bardziej problematyczne. Więcej stacji i większa częstotliwość powodowała, że pasażerowie coraz ciężej znosili zadymienie wagonów. Na ratunek przyszedł wynalazek, który w tamtych czasach pojawił się w Stanach Zjednoczonych i Niemczech, czyli elektryczna trakcja. Londyńskie metro nie było jednolitym tworem. Poszczególne linie należały do różnych spółek prywatnych. Nie było jednolitego systemu biletów, opłat za przejazdy. Pojawiła się na to szansa, gdy na scenę wszedł Charles Yerkes, amerykański biznesmen, który w 1902 roku sfinansował i zaczął budowę 3 nowych linii, znanych dzisiaj jako Bakerloo Line, Piccadilly Line oraz Hampstead. Powołał on spółkę United Electric Railway Company of London, która niemal zdominowała cały rynek transportu w Londynie. W 1913 roku dokupił jeszcze kilka firm, które oferowały połączenia autobusowe i tramwajowe. One również były prywatne, ponieważ do połowy XX wieku w Londynie w ogóle nie było transportu publicznego. Kolejne lata to dalszy rozrost
londyńskiego metra, który dojeżdżał już na przedmieścia do takich miejsc jak Watford czy Cockfosters. W 1933 roku powstała London Passengers Transport Board, która wchłonęła niemal wszystkie linie. Niezależne pozostały tylko Waterloo and City Line oraz Southern Railway. Lata 20. to również początek ujednolicenia londyńskiego metra pod kątem graficznym i marketingowym. Dzięki konsolidacji większości linii przez Charlesa, Yerkesa i porozumieniu z innymi operatorami udało się również wypracować wspólny system biletowania. To również wtedy powstało oficjalne logo londyńskiego metra z czerwoną obwódką i niebieskim paskiem, a nazwa Underground stała się oficjalną nazwą londyńskiego metra. Wraz z ekspansją londyńskiego metra i pojawieniem się nowych sieci połączeń coraz trudniej było zrozumieć jego mapę. Dlatego w 1931 roku typograf Harry Beck stworzył diagramatyczny schemat, który stał się podstawą dla kolei miejskich na całym świecie. Podziemne tunele okazały się być przydatne nie tylko podczas codziennej drogi do pracy. W czasie II wojny światowej Londyńczycy znaleźli w nich schronienie przed niemieckimi bombardowaniami. Tysiące ludzi w obliczu wojennego zagrożenia zeszło do podziemi. Przez wiele tygodni praktycznie mieszkali oni na stacjach i w tunelach. Niestety podczas II wojny światowej doszło do największej cywilnej katastrofy w historii londyńskiego metra. 3 marca 1943 roku panika spowodowana przez próbne syreny alarmowe doprowadziła na stacji Bethnal Green do śmierci 173 ludzi, w tym 62 dzieci. Już po wojnie w 1948 roku London Passengers Transport Board zostaje znacjonalizowana i staje się London Transport Executive. Podlega powstałej tego samego dnia na bazie Transport Act British Transport Commission. Wszelkie prace, rozbudowy, naprawy sprzed wojny, planowane przed wojną, zostają zawieszone lub odwołane. Do kolejnych reform dochodzi w 1962 roku, gdy do historii przychodzi British Transport Commission. London Transport Executive staje się London Transport Board i od teraz podlega wyłącznie i bezpośrednio ministrowi transportu. Kolejną nowinką wprowadzoną w latach 1968-1971 są automatyczne bramki w londyńskim metrze. Do jednej z największych tragedii w brytyjskim metrze dochodzi w 1975 roku, dokładnie 25 lutego, gdy pociąg Northern Line nie zatrzymuje się na końcu trasy w Moongate i uderza w ścianę na końcu tunelu. Śmierć ponosi 43 osoby, 72 zostają ranne. Podsumujmy. Do drugiej połowy lat 70. mamy wbudowane Victoria Line, Central Line, Circle Line, Piccadilly Line, Northern Line, Bakerloo Line, District Line i Metropolitan Line. A w 1979 roku otwarto Jubilee Line, aby uczcić srebrny jubileusz królowej Elżbiety II, czyli 25 lat rządzenia. Jeśli ktoś wtedy myślał, że królowa nad tym poprzestanie, to grubo się pomylił, ponieważ doszedł po 25 kolejnych latach złoty jubileusz, czyli 50 lat rządzenia, a także szafirowy w 2017 roku. 65 lat minęło, odkąd Elżbieta II objęła tron. Obecny stan administracyjny wyklarował się w 2000 roku. Od tego momentu londyńskie metro zarządzane jest przez organ administracji lokalnej Transport for London, TfL, który podlega bezpośrednio merowi Londynu. Rok 2003 to wprowadzenie Oyster Card, elektronicznego biletu używanego w metrze do dziś. Do kolejnego tragicznego wydarzenia w historii londyńskiego metra doszło 7 lipca 2005 roku, gdy islamscy terroryści dokonali serii zamachów bombowych. Pierwszy wybuch miał miejsce między stacjami Aldgate a Liverpool Street. Do drugiej eksplozji doszło tuż po opuszczeniu przez metro stacji Edgware Road. Trzecia bomba wybuchła na położonej głęboko pod ziemią stacji Russell Square na Piccadilly Line. Do następnej eksplozji doszło już w komunikacji naziemnej. Dwupiętrowy autobus eksplodował przy Tavistock Square. Wszystkie wybuchy były atakami samobójczymi. Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 52 osoby. 700 osób zostało rannych.
Londyńskie metro ma bogatą tradycję i bogatą historię. Choć nie jest wolne od niedoskonałości, to miliony Londyńczyków nie mogłyby na co dzień normalnie funkcjonować bez tego swoistego krwioobiegu ich miasta. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i zapraszam do oglądania następnych.